Cześć, tu Edwin z kanału Żywot Serii Edwina. W dzisiejszym odcinku w serii Edwin drukuje zabiorę Cię w fascynującą podróż po różnych rodzajach drukarni. Zobaczymy, dlaczego w naszej drukarni wielkoformatowej nie drukujemy wszystkiego, mimo że technicznie bylibyśmy do tego zdolni. Przygotujcie się na odkrywanie tajników druku i kilka biznesowych porad po drodze. Zaczynamy! Zaczniemy od naszej drukarni wielkoformatowej, ale opowiem Wam o tym bezpośrednio przy maszynach. W drukarni wielkoformatowej drukuje się na dużych drukarkach, takich jak na przykład te. Ja tutaj zaraz będziemy ten planer drukować, a tak naprawdę już go wydrukowaliśmy, ale dzięki magii kina mamy możliwość cofnięcia czasu. Ale drukuje się też małe rzeczy i to dlatego ta nazwa drukarnia wielkoformatowa może być trochę myląca, ale o tym później. A teraz zobaczcie, jak wygląda produkcja w takiej drukarni. Tutaj mamy takie duże drukarki. Ta drukarka ma 2,60 w szerokości, więc ona jest wielka. I żeby na nich drukować, stosuje się takie specjalne rolki. Tutaj mamy kilkadziesiąt metrów papieru nawiniętej na rolce. Potem po wydrukowaniu my sobie to docinamy na mniejsze. Tutaj mamy tryb druku w takiej, powiedziałbym, niskiej jakości. Ale prawda jest taka, że u nas nawet ta niska jakość to jest całkiem dobra jakość. Drukowanie tutaj odbywa się u nas na bazie atramentów, czyli tutaj mamy po prostu pojemniki z tuszem, w tej drukarce 4, 700 ml każdy, 0,7. A tutaj mamy 10 takich pojemników. Te tusze, które tutaj są stosowane, są odporne na warunki zewnętrzne, czyli mogą te wydruki być na dworze i może na nich padać deszcz, śnieg i świecić słońce i wszystko będzie ok. Koszty druku w takiej drukarni zależą od kilku czynników. Oczywiście od materiału, nasycenia tego wydruku, ile tuszy jest zużywane, ale tak w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że im więcej drukujesz, tym jest to po prostu droższe. Te koszty produkcji rosną liniowo. To nie jest tak, że wydrukujemy 10 metrów i będzie taniej. Jak wydrukujemy metr, to koszt wydruku tego metra będzie taki sam jak w przypadku wydrukowania 10 czy 100 metrów. Jedynymi kosztami, które mogą tutaj się zmniejszyć, to są te stałe koszty. Założenie tej rolki, przygotowanie do druku pliku i tak dalej. Więc to może je delikatnie zmniejszać. Tutaj mamy wydruk zdjęcia. Akurat ono jest takie neutralne i raczej niczego wizerunku nie ukazuje, więc mogę sobie tutaj to pokazać. To jest wydruk na papierze, a tu mamy taką dużą rolkę. Tu jeszcze zostało, myślę, że około 5-8 metrów. Więc to nie jest tylko włożenie pewnego arkusza papieru, tylko włożenie dużej rolki i wydrukowanie na niej. A tam test, czy wszystko dobrze się drukuje. Ja, bo czyściłem, sprawdzałem, czy jest. Sara mówi, że mamy papier matowy, a to jest błyszczący. To jest satynowy. Nie, to jest błyszczący. I tak właśnie wyglądają kłótnie. Żeby sobie tak dobrze zrozumieć, to najprościej jest wyobrazić sobie taką drukarkę atramentową, którą macie w domu. Nie te laserowe, które tam się grzeją, tylko taką atramentową. I powiększy ją tak kilkanaście razy. I to w dużym uproszczeniu na takich drukarkach drukujemy. Tylko zamiast wkładać arkusze papieru do takiego urządzenia, to zakładamy tam po prostu rolki, które mają dużo metrów, są szerokie, ale o tym jeszcze opowiem dalej. I na takich materiałach sobie drukujemy. Nie musi to być papier, bo tak naprawdę bardzo często drukujemy na folii samoprzylepnej i tych rodzajów tej folii jest bardzo dużo. Drukujemy też na przykład na winylu, żeby drukować banery, czy na płótnie, żeby tworzyć obrazy. Ale w takich drukarniach oczywiście można drukować nie tylko to, bo są jeszcze inne rodzaje materiałów, wydruków, które powstają.
Jednym z nich mogą być również plakaty albo jakieś billboardy, które się tworzy, czy podświetlane reklamy. Tworzy się tutaj również grafiki na pojazdy, szyldy. Te wszystkie wydruki często wymagają dużego rozmiaru, no ale jednocześnie wysokiej jakości druku. No i to jesteśmy w stanie osiągnąć. Jednym z popularnych takich rozwiązań, które w takich drukarniach się również robi, to fototapety i inne dekoracje do wnętrz. My niestety nie skupiamy się tak szczególnie na tym aspekcie dekoracji, ale o tym myślę, że będę jeszcze kiedyś tam opowiadał w kolejnych odcinkach, ponieważ to jest taki rozległy temat. Zresztą każdy z tych obszarów mógłbym nagrywać kolejne odcinki. Myślę, że w przyszłości jeszcze do tego będę sobie wracał. Ja jeszcze teraz powrócę do 2 innych rodzajów drukarni, dlatego że to będzie kluczowe w zrozumieniu tego, co my robimy, co ja robię w swojej firmie i być może też podpowie Wam, dlaczego nie zawsze ja albo inna drukarnia mówi, że czegoś nie zrobi i tak dalej. Pierwszą z takich drukarni, o których chcę powiedzieć, jest drukarnia offsetowa. Drukarnia offsetowa działa tak, że przed drukiem tworzy się specjalne matryce. Potem pokrywa się je farbą. Farba przenoszona jest na gumowy wałek z tej matrycy i odbijana na papierze. Farba i papier są stosunkowo tanie w tej technologii. Spory koszt stanowi przygotowanie tych matryc. Dlatego ta technologia jest idealna dla dużych nakładów, takich jak książki, gazety, ulotki czy broszury. Im większy nakład, tym mniejszy koszt wydruku jednej sztuki. Ze względu na początkowe koszty przygotowania tych matryc, to nie za bardzo się opłaca drukować niskie nakłady. Mamy tutaj jeszcze jedno ograniczenie i dotyczy ono rozmiaru wydruku. Największy format to około 150 na 100 cm, jednak niewiele drukarni ma aż tak duże maszyny. Rozwiązaniem problemu z wysokimi kosztami na start mogą być drukarnie cyfrowe. I w dużym uproszczeniu chodzi o takie drukarki podobne do tych, które są w punktach Xero. Możemy tam po prostu drukować obraz, plik, grafikę bezpośrednio z komputera. Nie ma potrzeby przygotowania matryc. Druk cyfrowy zatem idealnie nadaje się do krótkich serii, szybkich zleceń. Możemy wydrukować jedną kartkę lub 100 różnych. I koszt druku za jedną sztukę będzie w zasadzie taki sam, bez względu na to, czy wydrukujemy jedną czy 100 sztuk. Druk cyfrowy jest również idealny do personalizowanych projektów, gdzie każdy egzemplarz może być inny. Nadaje się więc do takich wydruków jak na przykład zaproszenia, albo małe nakłady książek, albo wizytówki czy niskie nakłady ulotek. Koszt jednej sztuki jest jednak wyższy niż w druku offsetowym. Zanim jeszcze przejdę do opowiedzenia Wam o tej mojej drukarni i rozwinięcia tematu, o którym wcześniej wspomniałem, to zatrzymam się na chwilę przy druku na odzieży, ponieważ to kolejny interesujący rodzaj drukarni. W tym segmencie specjaliści wykorzystują różne metody, aby przenosić wzory czy grafiki bezpośrednio na ubrania. Robi się to przynajmniej na kilka sposobów. Można przygotować na przykład specjalne sita i za ich pomocą tworzyć wzory. Można również drukować bezpośrednio na materiałach tekstylnych lub znakować ubrania wprasowując specjalne folie za pomocą profesjonalnych maszyn. Każda z tych metod ma swoje unikalne zalety i jest wybierana w zależności od nakładu, skomplikowania wzoru czy efektu, jaki chcemy uzyskać. Nie chcę jednak za bardzo komplikować mojego opowiadania. Chciałem po prostu zaznaczyć, że są różne metody druku na różnych podłożach. Istnieje na przykład cała branża gadżetów reklamowych i na nich również możemy drukować lub je znakować. Wiele firm, które dumnie nazywają się agencjami reklamowymi, stara się robić wszystko. Musisz więc dysponować jako taka firma naprawdę dużym parkiem maszynowym i odpowiednią kadrą pracowników lub po prostu zlecać pewne rzeczy do producentów. I ja kiedyś też tak robiłem. Po prostu w zależności od tego, co potrzebował klient, miałem różnych dostawców i tam to zamawiałem, dostarczając klientowi. Ale rodziło to sporo problemów i postanowiłem jakiś czas temu się z tego wycofać i nie oferować rzeczy, których nie robimy sami, poza bardzo drobnymi wyjątkami. Dlaczego? Ponieważ pewnego dnia postanowiłem porzucić uprawianie zawodu cyrulika balwierza. To taka osoba, która kiedyś zajmowała się jednocześnie goleniem, kąpaniem, rwaniem zębów, a także nieskomplikowanymi operacjami.
Sami nie poszlibyśmy dzisiaj do naszego fryzjera na leczenie zębów i dlatego ograniczyliśmy naszą ofertę do tego, co robimy doskonale. I oczywiście są klienci, którzy wychodzą z założenia, że lepiej wszystko zamówić w jednym miejscu. I taką postawę rozumiemy. To na przykład jest po prostu trochę wygodne. Jednak uważamy, że takie rozwiązanie powoduje zwiększenie kosztów realizacji. Na rynku raczej nie istnieją firmy, albo jest ich po prostu niewiele, które są w stanie samodzielnie wyprodukować wszystko. Takie firmy zazwyczaj polegają na swoich podwykonawcach. No, na marginesie dodam, że my w sumie też jesteśmy takim podwykonawcą dla wielu takich agencji reklamowych. To powoduje, że dla produktów, które zamawiasz, jest naliczana prowizja na kilku etapach u każdego z pośredników. A jeżeli cenisz sobie swoje pieniądze, to zachęcamy Cię do kontaktu bezpośrednio z producentem, który może zapewnić rozsądną cenę oraz też ma pełną kontrolę nad procesem produkcji. Ale wróćmy do początku naszego filmiku i do tego, co opowiadałem o drukarni wielkoformatowej. Powiedziałem, że ta nazwa może być nieco myląca, bo wielkoformatowa drukarnia, tak? Ale jednym z naszych podstawowych produktów są naklejki. I drukujemy je przede wszystkim w małych formatach. Na jakieś słoiczki, buteleczki, na szybę, na podłogę, na regały magazynowe. Wszędzie, gdzie widzisz naklejki, to takie coś po prostu robimy. I ta nazwa drukarnia wielkoformatowa raczej chyba wywodzi się z tych dużych drukarek, czy materiałów, które są zakładane do druku. Bo taka rolka, o której wcześniej wspominałem, to ona może mieć 50-100 metrów długości, a najpopularniejsze drukarki mają 160 cm szerokości. Choć są firmy, które specjalizują się w drukowaniu banerów, czyli tych plandek z oczkami, to posiadają często jeszcze szersze drukarki, takie, które mają 3 czy 5 metrów szerokości. Ale wracając do tych naklejek, to oczywiście tutaj jest znowu dużo różnych technologii i nie każde rozwiązanie będzie idealne dla każdego klienta. Na przykład ze względu na to, że w jakiś określony sposób my dostarczamy te naklejki, albo ze względu na cenę po prostu. Nasze rozwiązanie może być droższe, gdy ktoś będzie chciał zamówić 10 tysięcy naklejek, takich samych. Ale już jak jakiś producent potrzebowałby naklejki na butelki z chemią, gdzie by chciał 10 razy po 1000 naklejek, albo więcej, żeby każda naklejka była inna, no to rozwiązanie, które my zaoferujemy, będzie dla niego zdecydowanie tańsze i równie dobre. Natomiast gdyby poszedł do firmy, która się w takich wielkich nakładach specjalizuje i w innej technologii drukuje, no to tam by się spotkał ze ścianą i zaporową ceną. A tutaj troszkę inny segment my celujemy, który jest dopasowany do pewnej grupy przedsiębiorców. I oczywiście tak trochę upraszczam, bo to będzie zależało oczywiście od wielu czynników, od rozmiaru tych naklejek, od ich kształtu i tak dalej, ale mam nadzieję, że rozumiecie to uproszczenie. Bo najczęściej do nas zgłaszają się mali przedsiębiorcy, rękodzielnicy, którzy potrzebują 50-500 naklejek, żeby sobie na te swoje słoiczki ze świeczkami, miotkami po prostu ponaklejać i świetnie to ogarniamy, bardzo szybko, ale wykonujemy też takie zlecenia dla dużych klientów, ogromnych firm, znanych, które na przykład potrzebują jakichś specjalistycznych naklejek, na przykład na podłogi do magazynów, czy na jakieś regały, albo potrzebują czegoś w większym nakładzie i tak, jesteśmy to w stanie ogarnąć, albo zupełnie jest na odwrót, potrzebują czegoś w niewielkim nakładzie, ale w rewelacyjnej jakości i my naprawdę w tym jesteśmy dobrzy i to ogarniamy. Chcecie więcej posłuchać o naklejkach? Na przykład o rodzajach tych naklejek, o jakich zastosowaniach, albo jakie są rodzaje kleju na tych naklejkach, czy jaka folia jest używana, czy to jest odblaskowa, czy transparentna i tak dalej, to napiszcie to w komentarzach, bo to jest naprawdę ciekawy temat i w zasadzie każdy spotyka się z naklejkami na co dzień. No. Napiszcie, jestem ciekawy, czy Was też to trochę zafascynuje i być może poszerzy jakoś Waszą wiedzę. Natomiast za tydzień chcę wrócić do tematu, który będzie związany z projektowaniem graficznym, bo poruszę temat wektorów. I choć brzmi to strasznie, to gwarantuję Wam, że dzięki temu odcinkowi, to kiedy będziecie chcieli coś wydrukować w jakiejś drukarni, albo będziecie pracowali z agencją reklamową, z grafikiem, to zabłyśniecie wiedzą, ale to nie jest w sumie najważniejsze. Raczej drastycznie skrócicie proces dogadywania się między sobą. Oczywiście postaram się, żeby to nie było tak straszne, jak to brzmi. Ja powiem jeszcze prościej niż dzisiaj.
No bo wydaje mi się, że z odcinka na odcinek to ten mój warsztat się rozwija i odcinki będą coraz ciekawsze. Niestety trudno jest regularnie to wszystko prowadzić, zwłaszcza, że mam świadomość, że mając już ogromne doświadczenie w nagrywaniu filmów, wiem, jaki efekt mógłbym uzyskać, ale muszę ze względu na ograniczony czas zadowolić się takim good enough. A to boli, szczególnie osoby z takim charakterem jak ja, dlatego trochę to powoduje pewne opóźnienia w produkcji. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach, w kolejnych żywotach.